Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić jabłecznik, czy to szarlotkę. No ciasto, będzie to szybkie ciasto z jabłuszkami, z budyniem i z kruszonką. Nie będę robić dzisiaj dużej blaszki, bo potrzebuję ciasto mniej więcej takiej wielkości. A właśnie, ja Wam w ogóle tę blaszkę zaraz zmierzę. Już do Was wracam. Blaszka ma 24 na 29 cm. Przepraszam za mój głos, ale mam kaszel i taką chrypkę i niestety nic na to nie poradzę. Dopóki gardło nie wyleczę, to będę tak mówić. Od czego zaczynamy? Wszystko będę mówić, na przykład jabłuszka powiem Wam na oko, no bo jeżeli ktoś lubi więcej jabłek, no to da więcej jabłek, będzie po prostu miał grubiej. Jeżeli ktoś nie lubi, da troszkę mniej. To jest naprawdę przy jabłkach to jak kto lubi. Ja tutaj jabłek mam, myślę, że około gdzieś tak 70 deko. Ale co na sam spód garka damy? Na sam spód garka damy troszkę masła. Taką łyżkę masła, o taki kawałeczek. Łyżkę masła dajcie. I teraz zapalę gaz. Nieduży, mały, żeby nam się masło nie spaliło. Jabłka są obrane i ja kroję jabłka w takie dość duże cząstki, bo po prostu ja nie lubię, jak w jabłeczniku jabłka są takie, no takie jak dla małych dzieci. Po prostu nie lubię tego i zawsze robię tak jabłka. O, zaraz tylko się troszkę masełko rozpuści i jabłka są pokrojone taką prawie całą cytryną, żeby były kwaskowate po prostu. Już Wam powiem, bo zważę tylko miskę i zaraz Wam powiem, ile tych jabłek mam. No, tak mówiłam, z 80 deko jabłek. O, mój mąż już się skrada, ale niestety to nie będzie dla Ciebie ciasto. Miłości nie będzie. Miłości nie będzie, to nie dla Ciebie ciasto. O. Do jabłuszek, jak ktoś lubi, damy troszkę cukru. Ale to cukru dajemy tyle, ile po prostu, no jak kto lubi. Łyżeczkę, dwie. Ja zawsze się łapię na tym, że... Jezu, jaki mam głos, nie? Ja zawsze się łapię na tym, że daję bardzo mało cukru, bo ja po prostu mało słodzę. Ale to może i dobrze, bo jak mam zamiar dać komuś ciasto, przynajmniej nie wejdzie mu w boczki. Ale Becia dała w palnik, nie? Taki głos. No, taki głos. Ja już mam prawie taki sam. No. Dobrze, i teraz będziemy smażyć te jabłuszka. Jak zesmażę, ja Wam pokażę, mieszamy cały czas, żeby nam się nie spaliły i zaraz Wam pokażę, do jakiego stopnia je po prostu trzeba zesmażyć. Jabłuszka odstawiłam sobie obok na gazie, na takim malutkim po prostu gazie. One troszkę soku puściły i to nic nie szkodzi, niech tam sobie dochodzą do siebie. Tutaj mam 250 g mąki, 450 pszennej albo 500 może być tak samo. Do tego dodamy proszek do pieczenia, takiej pół łyżeczki. O, pół łyżeczki proszku do pieczenia. Tak. Do tego dodamy jedno jajko. Gdzie jest moje jajko? On się krzyczy, gdzie jest jego jajko. Do tego dodamy kilka kropel olejku wanilinowego. O, tak, żeby pachniało. Do tego dodam łyżkę gęstej śmietany 18. Naprawdę tak gęsta jest ta śmietana. O, to jest, powiem Wam, że to nie jest sponsorowane, to jest po prostu chcę Wam polecić. To jest śmietana z Kauflandu. Śmietana wiejska 18% tłuszczu. I to jest naprawdę, no smak jest jak wiejskiej śmietany. Bardzo dobra, ona kosztuje około 5 zł. Ale jest śmietana naprawdę wspaniała.
słoiczki ma takie. To się później przydadzą właśnie do zrobienia paszczetu albo mięska w słoiczku. To, zaraz, bo ja tu z wami gadam. Aha. Cukru dajemy tyle, ile kto tam lubi. Ja dam 1 łyżkę cukru i też uważam, że to jest wystarczająco. Jak lubicie słodkie bardzo, to dajcie więcej. Łyżka to będą 3 łyżeczki małe. O, wystarczy. Cukier, daliśmy śmietanę, szczyptę soli jeszcze. O, szczyptę soli, śmietana, cukier, masło. I mam, masło, widzicie, masło mam tu z tyłu. Mam 90 gram masła. To masło. Nastawiłam sobie już piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. Jak ktoś nie ma termoobiegu, to też tak 180-190 stopni. Mniej więcej nie powinno być mniej niż 180 stopni. I z tego będziemy wyrabiać ciasto. Ja sobie pierw łyżką, a później wezmę ręką i zawiniotę. O. Dobrze. Tutaj przymieszam nasze jabłuszka, żeby mi się nie zrobiły, tak jak wam mówiłam, nie lubię takiej ciapy. Na razie do jabłek nie dodałam cynamonu. Cynamon dodaję na sam koniec, bo chcę zobaczyć, ile jabłka mi puściły soku, jak wyglądają. Ubieram rękawiczkę. O. No i będziemy robić. A przy okazji, jak będę robić, bo wiecie, że mój kanał o gotowaniu to jest inny, to jest troszkę taki kanał domowy, gdzie sobie wszystko, gdzie sobie opowiadamy. Mówimy, jutro z mężem jedziemy do Nowej Soli. Tak, bo musimy zmienić bank, bo ten, co teraz mamy, bank, to więcej kłopotu niż to warte. Także chcemy zmienić, a żeby zmienić bank, ponieważ w naszej miejscowości już tego banku dawno nie ma, to musimy jechać jakieś 40 km, wyobraźcie sobie. Aby cokolwiek właśnie załatwić, bo ten bank jest taki, że przez telefon to nie, przez e-maila też nie. No przez internet. No to właśnie o to chodzi. Nic po prostu nie idzie załatwić w tym banku i niestety musimy zmienić. Jak ktoś jest ciekawy naszej podróży, bo tak jak wam jeszcze mówiłam, co mieliśmy na tych pogaduchach o tej potrawie patataj, czy jak no tam ta potrawa, no to właśnie w Nowej Soli są tam jakieś takie te azjatyckie jak to się nazywa, restauracje, to się kupi tam tego patataja, w końcu spróbuję, czy on faktycznie, widzicie, troszkę ciasto jest za gęste, więc dodam troszeczkę jeszcze śmietany. Także 1,5 łyżki śmietany, o. I będziemy po prostu próbować. Co nie? Jak to smakuje? Znalazłem bar Hong Hua. Hong Hua chyba. Weźmiemy patataja i ramen, jak będzie. Tak, no zobaczymy, co tam będzie. Dobra, także ja gniotę dalej ciasto, ale niedługo, aby do zamieszania i zaraz do was wracam. Już do was wracam. Minęło naprawdę niecałe może 5 minut. Chcę wam pokazać ciasto. Bardzo delikatne, plastyczne. O. I taką właśnie musi mieć konsystencję. Za długo nie wyrabiać. I teraz tym ciastem, tak jak mówiłam, piekarnik ja już sobie włączyłam i będę teraz ciastem wyklejać dno naszej formy. Wszystko zależy, jakie chcecie mieć grube. Czy bardziej grubsze ciasto, czy mniej grubsze. Na dole. Wiadomo, że to troszkę urośnie, to nie będzie, bo to nie jest tarta, że to nam więcej nie urośnie, nie, to ciasto troszkę nam urośnie. Ja wyklejam paluszkami, to i tak tego nie będzie widać, bo przykryjemy przecież to jabłuszkami, także nie trzeba się męczyć z wałkiem. Ale mam głośno. I tak myślę, około 15 minut
Aha, bo kiedyś mi ktoś powiedział, że po co ja podpiekam ciasto, bo przecież one później jest spalone na górze. Droga pani, na pewno nie jest spalone. Piekę ciasta nie od dziś i nie od dziś tą metodą i gwarantuję pani, że ciasto nie jest spalone, jest podpieczone i ja mam wtedy 100% pewność, że ciasto czy pod jabłkami, czy pod sernikiem jest na pewno upieczone. Że nie zrobił się po prostu zakalec, bo jak wiemy jabłka są mokre, serniki te takie puszyste też zazwyczaj są wylewane, więc one są mokrymi ciastami i po prostu ja nie chcę później myśleć, Boże, dałam komuś ciasto, a na pewno na środku był zakalec, bo się nie upiekło. O, widzicie, można sobie zrobić ranty, jak ktoś chce. Ciasto jest bardzo fajnie plastyczne i bardzo fajnie się wykłada. Robimy teraz na nim dziurki widelcem i tak jak mówiłam, 15-20 minut. Patrzcie po prostu na ciasto. Jak zacznie się już zarumieniać, zresztą ja pokażę, to znaczy, że wystarczy. Także ja wkładam. O i patrzę, że zaraz też do Was wrócę, bo już jabłka się nam będą kończyć akurat prażyć. Wracam do Was. Ciasto, jak wiecie, jest w piekarniku. Tutaj są moje uprażone jabłuszka. Już Wam pokazuję. Wyglądają tak. Nie chcę, żeby Was zaparowało. O. Są już mięciutkie, a tym bardziej, że one jeszcze dojdą nam przecież, bo ciasto idzie jeszcze do piekarnika. A nie wiem, czy Wam wspomniałam, bo mówię, jestem trochę przeziębiona i mogłabym coś przegapić. Piekarnik najlepiej, żeby był dobrze wygrzany. No mówię, te 180-190 stopni, ale nie mniej. Bo to ciasto jednak lubi wejść do takiego ciepłego piekarnika. I teraz tak, cukier tutaj dawaliśmy, masełko żeśmy dawali, żeby nam jabłuszka nie były takie suche. I teraz dajemy cynamon oczywiście. Tak, dajemy cynamon. Cynamon nam troszkę zagęści jabłka. O. Ale gdyby się okazało, że jabłka macie dalej, są wilgotne, macie dużo wody w jabłkach, to ja mam swój jeden wypróbowany przepis. Oczywiście, jeżeli jest za dużo wody, ja daję kaszkę kuskus. Teraz Wam pokażę. O. Ryż, a gdzie jest? Jest. To jest orkiszowa, a gdzie jest kuskus? O, jest. Nie musi być ta firma. Chodzi o to, że kaszkę kuskus wygląda to tak. Takie malutkie, żółciutkie, fajne kuleczki. Jej nie trzeba gotować. Wystarczy tu wsypać i ona po prostu po pewnym czasie, pęczniejąc, zabierze nam cały sok z jabłka, który powstał. I ta kaszka troszkę będzie wyglądać w środku jak takie małe orzeszki, jakbyśmy dali migdały. Ponieważ ona ma neutralny smak, więc jak damy ją tutaj do jabłek, to ona przejmie cały smak jabłek. Ale ja widzę, że u mnie, widzicie, nie ma w ogóle soku, więc nie będę dawać w ogóle kaszki. Tak, także widzimy się zaraz. To niech odstygnie, a ciasto jak wyciągnę z piekarnika. Jabłuszka nam stygną, ciasto jeszcze jest w piekarniku. Zrobimy kruszonkę. Do kruszonki na tą blaszkę będzie nam potrzebne 100 g masła, 50 g cukru i 50 g masła. Ale masła, nie margaryny. Do kruszonki najlepsze jest masło. I to będziemy robić z tego kruszonkę. Można zetrzeć na tarce. Jezus, ciekawe jak to będzie słychać, jak się nagra filmy. A można też robić tak jak ja. Po prostu paluszkami. Ona się zaraz zrobi fajna. Nie zagniatamy, tylko tak jakby kruszymy. Jakbyśmy kruszyli chleb. O. Czy bułkę na takie drobne te. I po prostu zrobimy, zostawimy. Będziemy mieli kruszonkę gotową. Także ja robię i zaraz do Was wracam. Wszystko od tego zależy,
bo chciałam wam właśnie pokazać, jeżeli będziecie delikatnie tak robić, to wyjdzie wam kruszonka coś takiego jak taka mączka, jak taka kaszka. Ale jeżeli ją tak mocniej zbijecie, paluszkami, to wtedy będziecie mieli takie grubsze po prostu. Także wszystko zależy, jaką kruszonkę potrzebujecie. Ja bym chciała taką pół na pół, bo taką najlepiej lubię i taką będziemy robić. Także wracam do was, jak wyciągnę ciasto. Wracam do was z powrotem. Minęło 16 minut. Ciasto już jest upieczone. Skręcam sobie piekarnik do 170 stopni. Tak, 170 stopni. Więcej nie potrzeba. Ciasto ładnie się upiekło. No, tak, nigdzie nie jest spalone, ani na pewno nie będzie nigdzie spalone. Odkładam na razie. Tutaj mam te jabłuszka. Jak wiecie, jabłuszka mi przestygły już, no bo są jeszcze gorące, ale to nic nie szkodzi. I popatrzyłam, że jednak im bardziej zaczęły stygnąć, zaczęła się z nich wydzielać coraz więcej soku, więc dodałam łyżkę, 1,5 łyżki kaszki kuskus. Nie za dużo, żebyście też nie zrobili za suchych jabłek. One będą fajnie, ta kaszka kuskus będzie fajnie wyglądać jak takie małe orzeszki. W ogóle jej nie wyczujecie, że ona tu jest. O. I teraz ostatni punkt naszego programu. Budyń. Będziemy gotować budyń z 0,5 litra mleka. Tutaj mam łyżkę masła. Zaraz wlejemy 0,5 litra mleka. - 250 i 250. 0,5 litra mleka. Do 0,5 litra mleka będziemy potrzebować tak. Ja dam budyń, dajemy 1,5 budynia, ale wtedy, kiedy jeden budyń ma 40 gram, więc w sumie 60 gram budyniu bez cukru. Cukru dosładzamy sobie tyle, ile chcemy. W ten sposób. I z tego będziemy gotować budyń. Do osobnego kubeczka wlewamy niedużo mleka, naprawdę troszeczkę. I dajemy, tu wygląda trochę więcej budyniu, dlatego że ja wzięłam budyń z cukrem już. Po prostu się pomyliłam, nie kupiłam takiego budyniu bez cukru, tylko z cukrem. Ale z cukrem też może być. To wtedy, jeżeli macie 2 z cukrem budynie, to wtedy też bierzecie 1,5 budyniu. No, ładnie się już rozmieszał. Będziemy zaraz gotować. No i już prawie jesteśmy w domu. Na to tu ciasto, co żeśmy upiekli, wykładamy te jabłuszka. To, że one są trochę ciepłe, nic nie szkodzi na pewno. To właśnie lubię w tym cieście, że nie trzeba czekać, żeby wszystko wystygło. I widzicie teraz tak, kto dał więcej jabłek, będzie miał więcej, kto dał mniej, będzie miał mniej. Ale się sama z siebie śmieję, jak słucham ten głosik swój. Można dać, o Jezu, można dać gdzieniegdzie, wiecie, tego, bo mi zaraz mleko wykipi pomału. Na przykład łyżkę drzemu jakiegoś, taka niespodzianka. O, tak. O, mleko nam się zaczyna gotować. Zamieszajmy tutaj, bo tu jest wiadomo ta mąka ziemniaczana i ona lubi osiadać na dno.
O, no już moja już osiadła. Skubana, a później by nam się mleko po prostu budyń by nam się nie ugotował. Dobra. I wlewamy i mieszamy. Ale zajmie fajtłapa. Prawda? No, mój mąż już mówi prawda, bo już rozlałam. Na malutkim ogniu, żeby nam się... Ściągłam trochę z ognia, żeby mi się nie zrobiły grudki. O. Pomalutku. Będziemy mieszać. Wezmę jeszcze trzepaczkę. O. Bo jest to największy gaz, ale nie chcę tam dać dalej, bo po prostu nie będziecie widzieć. To o to chodzi. Ale już wyłączyłam. Oj, ładnie się ugotował. Jeszcze zobaczę tylko, żeby mi zabulgotał. Ale tu jest za duży gaz na tym tutaj. Żeby chociaż jeden bulka poszła, to znaczy, że już. Już do Was wracam. Budyń się ugotował. I ten teraz ciepły budyń przelewamy na nasze ciasto. O. Tak. Rozprowadzam go troszkę. O. I teraz co będziemy? Dajemy tutaj kruszonkę. Gdybyśmy nie dali kruszonki, to na budyniu zrobiłaby się taka nam skorupka, a tego byśmy po prostu nie chcieli, prawda? Tak. I dajemy teraz tą kruszonkę, którą najlepiej, żeby pokryła ta kruszonka cały budyń. Bo tam, gdzie nie pokryje, to właśnie zrobi się nam no tak jak mówiłam, taka skorupka. Więc staramy się po prostu pokryć cały budyń kruszonką. A kto nie lubi kruszonki, powiedzcie. Pamiętam, że jak bułki się kupywało w sklepie za dziecka, to się właśnie patrzyło, żeby pani, daj pani tam, gdzie najwięcej kruszonki. Także tu przy brzegach patrzcie właśnie, żeby dać. O. I poszła cała kruszonka. Jeszcze ją tak rozłożę właśnie, żeby wszędzie było. O, dobra. I wstawiamy do piekarnika, tak jak mówiłam, maksymalnie 180 stopni. Gdyby zaczęło się Wam przypiekać, po prostu zmniejszcie temperaturę nawet do 160. I tak do godziny czasu, do 60 minut. Także wracam do Was za 60 minut. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Po godzinie wracam do Was z powrotem. Może to głos. Wyłączyłam już piekarnik. Na sam koniec dałam 10 minut na grzałkę samą górną, bo coś mi kruszonka nie chciała zrobić się ładna, brązowa. Ciasto wygląda tak.
Pachnie pięknie. Jabłuszkami, cynamonem. Jezu, przepraszam za mój głos. I teraz co? To jest z tych ciast, które nie kroimy po wyciągnięciu z piekarnika. No niestety najlepiej będzie się kroić one jutro. Nie musi stać do jutra w lodówce, ale do jutra będzie stało u mnie w kuchni, aż po prostu ostygnie. Jak ostygnie, to najlepiej, zaraz Wam powiem, jeżeli przez 2-3 godziny, za 2-3 godziny ono stygnie, to jeżeli będziecie tylko mogli, to wyciągnijcie je z blaszki. Dlaczego? Ponieważ jeżeli macie blaszkę, tak jak ja, tą taką zwykłą metalową, to, że ona jest na czarno pomalowana, to nic nie szkodzi. Znaczy to właśnie to dużo szkodzi, bo powinna być inna. To jabłka wchodzą w reakcję z tą blaszką i zazwyczaj ten jabłecznik ma posmak blaszki. Tak, najlepsze blaszki, ja teraz sobie będę wszystkie wymieniać, to są te blaszki takie, nie wiem, czy to są teflonowane, czy jak to się, no po prostu nie znam się na tym, ale to są te blaszki właśnie z taką powłoką. One są dużo droższe, znaczy dużo, no przynajmniej, no jeszcze raz taka cena, ale one są naprawdę 100 razy lepsze. Jeżeli macie zainwestować, to zainwestujcie raz, a w dobrą blaszkę, bo ja swoje będę wszystkie po prostu wymieniać. Lepiej wychodzi z tego chleb, nie przykleja się i tak jak mówię, jak będzie teraz wiosna i zaczniemy piec ciasta owocowe, które mają kwasek, no to niestety ten papier i tak przepuszcza ten sok z jabłek, i po pewnym czasie do rana, gdybym to zostawiła w tej blaszce, to będzie miał taki posmak rdzy, takiego metalu, że nie dałoby się zjeść tego sernika. Także to też właśnie miejcie na uwadze. Ja za 2 godziny, jak najszybciej, nie tylko że za 2 godziny, po prostu jak najszybciej, że zobaczę, że będę mogła to ciasto wyciągnąć z tej blachy, to ja je wyciągam. A jutro, tak jak mówiłam, jadę do Nowej Soli, może sobie jakieś fundne ze 2 takie blaszki właśnie teflonowe. Także jak się przepis podobał, to poproszę o suba, no i o łapkę w górę. Także do zobaczenia, miły komentarz też będę wdzięczna. Do zobaczenia, pa pa. Mam nadzieję, że jutro będę mogła do Was gadać, że mój głos będzie słyszalny. Pa pa.